Relacje to chyba nie jest moja najmocniejsza strona, szczerze mogę to powiedzieć, ponieważ z natury ja sam jestem bardziej introwertykiem. Bardzo lubię spędzany czas w samotności. Ciężko przychodzi mi odnalezienie się w dużym tłumie ludzi, czy rozmowa z całkowicie nieznajomymi osobami, a zaufanie do nowych znajomości, czy do nowych przyjaźni zdobywam naprawdę bardzo, bardzo długo i co nie stanowi jakiegoś dobrego u mnie elementu, często zniechęcam się do pewnych relacji już na samym początku, a jak poznam jakieś osoby, to oczywiście jest lepiej. I jako taka samotna wyspa oczywiście może byłbym w stanie funkcjonować w pewnym stopniu, natomiast jak już wielokrotnie sam przekonałem się, czy to w swoim życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym, a teraz także w sporcie, bez relacji tak naprawdę nie ma możliwości rozwoju i nie ma możliwości osiągnięcia żadnego sukcesu. Relacje pomagają nie tylko w momentach, w których celebrujemy zwycięstwa, w których cieszymy się z tego wszystkiego, co zrobiliśmy, ale przede wszystkim pomagają w momentach trudnych i pomagają w momentach takich, w których trzeba podjąć jakąś decyzję, która ma spowodować nasz rozwój. A bez wsparcia z zewnątrz, szczerze powiem, tego rozwoju nie da się zrobić i nie da się wyskoczyć na przykład na kolejny poziom bez wsparcia osób z zewnątrz, ponieważ wymaga to dosyć dużych zmian w życiu. I dlatego właśnie dzisiejszy odcinek mojego szlaku marzeń jest nie tyle o mnie, co o tych osobach, które wywarły największy wpływ na to, w jakim momencie sportowym mojego życia teraz się znajduję, ale nie tylko. I to im właśnie dzisiaj w dużej mierze oddamy głos. Zacznijmy od mojego domu rodzinnego, bo to tak naprawdę tutaj wszystko się zaczęło, można powiedzieć. Tutaj w 2008 roku, czy nawet wcześniej w 2007 roku rozpocząłem swoją piękną przygodę z bieganiem, zaczynając od biegów przełajowych, przez później biegi na stadionie. Natomiast osobami, które były na pierwszej linii ognia od samego początku mojej sportowej drogi, byli moi rodzice, którzy poświęcili lwią część czasu na to, żeby wspierać mnie właśnie na samym początku tego rozwoju sportowego i którzy na pewno z mojego powodu mieli niejedne zagwozdki w swoich głowach, czy też niejedne momenty bardzo stresowe. Zdaję sobie też sprawę, że od samego początku w bardzo dużym stopniu sporo musiało ich kosztować wspieranie syna, który ponosił nie tylko sukcesy, ale ponosił przede wszystkim porażki, na które jako nastolatek szczególnie reagowałem bardzo, bardzo źle. Dlatego zapraszam Was do mojego domu rodzinnego, do moich rodzinnych okolic, do moich kopalin i do tego, co powiedzą o mnie i o naszej wspólnej drodze moi rodzice. No cóż, początek nie był łatwy, jeśli chodzi o mnie jako mamę, bo na pierwsze taką nie wiem, komunikację Dominika, stwierdzenie, że chciałby trenować i trenować w Łapanowie, że tam trzeba dojeżdżać. No ja byłam tak troszkę z dystansem nastawiona, że to jakieś środowisko nowe, że nie wiadomo jacy ludzie, więc no z dużym dystansem. Nie powiem, że tak bardzo mocno wspierająco. Natomiast no, Maciek inaczej troszeczkę. Ja się ucieszyłem, a poza tym to wiedziałem, że i tak nic nie wskóramy. Jak Dominik postanowił, tak będzie. Nie? A potem rzeczywiście zacząłem jeździć do tego Łapanowa. Raz w tygodniu jeździliśmy na treningi do trenera Staszka Karasia, naszego przyjaciela od tamtej pory. I tak się zaczęła przygoda. Zawsze tu jest dwie strony, ta strona męska i strona żeńska. No nie? Moja kobieca, no to takie wsparcie duchowe, zaakceptowanie pewnych zachowań, choć to nie zawsze było łatwe, no teraz to już jest inaczej, bo Dominik no jest na takiej drodze dłuższy czas. No jakieś takie wewnętrzne obawy czasami, no nie? Żeby się coś nie stało, żeby mu dobrze poszło, znając jego ambicje, żeby ten trud, który włożył, mnóstwo treningów, pracy, żeby to przyniosło efekty, tak zawsze mieliśmy, kurczę, żeby przyjechał zadowolony. Czekaliśmy na to, jak po jakimś starcie ważnym, jaka jest jego wypowiedź, niezależnie od tego, jakie miejsce zajmuje. Wiedzieliśmy, że po oczach i po tym, jak mówił, będziemy wiedzieć, czy jest
czy dało mu taki impuls, czy jest z siebie zadowolony. No to myślę, że tak. No i też każdy medal ma dwie strony. My widzimy nasze dziecko przez cały czas. Ludzie widzą na stadionie, na bieżni, na hali, gdzieś tam na trasie, a tutaj wiesz, że to strasznie dużo kosztowało. Wiesz, że jedna kontuzja może załatwić cały sezon, bo bywały takie sezony przecież, nie? Jak był jeszcze juniorem młodszym czy młodzikiem, nie? Że przygotowania szły rewelacyjnie, potem nagle trach, jedna kontuzja i wszystko się sypało. No i to był ten ból, kiedy człowiek widzi, ile to dziecko rzeczywiście pracuje, nie? Jak dużo go to kosztuje, takiego wysiłku rzeczywiście autentycznego, nie? Codzienne treningi, świątek, piątek, niedziela, czy leje, czy mróz, czy śniegiem wali, on wychodzi na trening, a potem nagle cała ta praca przedsezonowa bierze w łeb i to bolało, nie? Bo to się tak przeżywa, jakby się samemu było tam na jego miejscu. Także to jest wyzwanie, ale też z drugiej strony to jest też taka fascynująca przygoda towarzyszyć dzieciakowi w jego pasji. Zresztą myślę, że rodzice twoi, mając syna z takimi pasjami, też różne rzeczy doświadczali, przeżywali, prawda? Mama tam przechodziła ciężkie momenty. Także to Ty jest. też na wszystko nie, ja wiem lepiej, nie martwcie się. Te sytuacje, kiedy jeździmy na zawody, bo ja z nim jeździłem po całej Polsce wtedy i tą ekipę tam od nich z Pfeiffera, Łapanowa często woziłem, bo trener nie lubił długich podróży za kierownicą. I jedziesz i patrzysz na tę rywalizację, na ten cały też to przygotowanie przedstartowe. Widzisz, ile jest stresu i wiesz, że nic nie możesz zrobić. Nic ode mnie nie zależy, wszystko jest w jego nogach, w nogach rywali, nie? I to przeżywanie stresu i startowanie jakoś razem z nim, nie? To jest wyzwanie na pewno. No, żyje po prostu jako wolny człowiek swoim życiem, ale my przeżywamy dokładnie tak samo te wszystkie starty. I nie wiem razem właściwie, z nim. co jest lepiej, kiedy my jesteśmy z nim na zawodach, czy kiedy patrzymy przez internet, nie? Ostatnio była taka sytuacja na Zuku, na zimowym ultramaratonie karkonoskim, bo tam takie kropeczki były, bo oni mieli te swoje nadajniki, nie? I po pierwszym tym punkcie odżywczym na prostej wydawało się trasie, nie? Bo podbiegł pod Śnieżkę, nagle kropeczka się zatrzymała, nie? I stoi i widzimy, jak inne się przesuwają, a ta stoi, no i nie wiesz, siedzisz w domu przed ekranem, jak się okazało, no to był jakiś tam błąd nadajnika i potem ta kropeczka już się znalazła w miejscu, w którym powinna być, nie? Ale ja chyba wolę być na miejscu, bo i tak jakoś wtedy nie śledzimy. Rzadko teraz bywamy, no bo te zawody są daleko, nie? Po świecie nie jeździmy tak za nim. Byliśmy na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku, a tak no to zwykle się patrzy przez internet i są stresy, zwłaszcza jak wiesz, że to jest ważny start, że mu bardzo, bardzo zależy. No my w ogóle jesteśmy wielkimi fanami King Runnera i niech to się nagra. I Jędrka Maćkowskiego i jego relacji i w ogóle tego środowiska, bo oni naprawdę robią niesamowitą robotę. Te listeczki, nie? Już się tak 2 dni się rozwijają. No oczywiście, że tak, no ma to po rodzicach, nie? Znaczy my tak nieraz przekomarzamy, co ma z kogo i na pewno oboje jesteśmy na swój sposób uparci, ale chyba po Bożence ma taką szczególną konsekwencję, że postanawiam, robię, kończę. Po mnie może ma trochę takiego inwencji, trochę takiego szaleństwa, takiego właśnie szukania różnych rzeczy, ale no był uparty zawsze. To jest zaleta i to jest też trudność, nie? Bo to bywa różnie, ale generalnie to jest chyba zaleta. Z punktu widzenia kobiety Korelacja. i mamy, i kobiety, to powiem tak, że jak dotykaliśmy trudnych tematów z Dominikiem, zawsze lubiłam z nim rozmawiać. Powiedziałam, że jak już podjęta została decyzja o ważnej rozmowie, to ona będzie taka konsekwentna, będzie to, co zawsze lubiłam i lubię, jak rozmawiam z ludźmi. U Dominika to tak szczególnie. Ja patrzeć człowiekowi w oczy, jak rozmawiam. Dominik zawsze z taką uważnością patrzył. I wtedy rzeczywiście podczas takich różnych trudnych rozmów
zawsze wtedy tak słuchał Mhm. i wysłuchał i widziałam, że to jakieś ma odbicie takie w jego postępowaniu. Tak, bo A- to trzeba przyznać, że pomimo tej jego upartości, to on jednak rzeczywiście potrafił słuchać. Może nie od razu szedł za tym, co się mówi, ale potrafił to przemyśleć i potem nieraz wracaliśmy do jakichś tematów i rzeczywiście potrafił przyznać rację. Myśmy mieli taki zwyczaj jeszcze, jak z nami mieszkał. Sobota rano to był taki moment, kiedy siadaliśmy zawsze przy śniadaniu razem. No i to był czas, wiadomo, takiego luzu, nie trzeba się spieszyć nigdzie i myśmy zawsze z Dominikiem wtedy, ja z nim, toczyliśmy jakieś spory o takie absurdalne jakieś tematy, bo w ogóle mieliśmy takie dyżurne tematy, na przykład w podróżach, jak jechaliśmy z tym teamem i z trenerem, ze Staszkiem, to rzucaliśmy czasem temat taki, dlaczego mucha, jak lata w samochodzie, to się nie zabije o tylną szybę, skoro auto się przemieszcza, a mucha się nie trzyma niczego. Nie? I były niekończące się dyskusje na temat mucha w samochodzie. Nie? A jeśli chodzi jeszcze o te relacje, to myślę, że w Dominiku jest jeszcze coś takiego, co nie jest łatwe, że potrafi tak zmrozić wzrokiem, popatrzeć, że może akurat relacja, którą mógłby nawiązać z kimś albo odpowiedzieć z łagodnością, może tak przystopować, odciąć, bo ktoś może się wycofać, że tak powiem, myślę, że to ja też takie miałam, że ktoś mówi, no jak popatrzyłaś, to już więcej nic nie powiem, że ta reakcja taka organizmu, mimika twarzy Tak. mogła rzeczywiście zblokować osobę taką rozmawiającą i myślę, że on, teraz widzę, że on dużo nad tym pracuje i to więcej tak widzi, ja też to widzę. Bo jednak za tym się kryje takie łagodne serce, dobre i wrażliwe, bardzo wrażliwe serce. Nie? I też widzimy, jak pracuje nad tym, jak bardzo się zmienił, zwłaszcza w tych ostatnich latach, kiedy zaczął biegać po górach i kiedy z trenerem Andrzejem współpracuje, bo to jest niesamowite też, jak wiele trener wnosi do jego życia, nie tylko pod względem sportowym, ale też takiej mądrości, że jest nie tylko trenerem od biegania, ale jest też takim mentorem i na pewno dla Dominika autorytetem. I to już nieraz pisałem o tym trenerowi, bo zawsze po zawodach mu tam gratuluję i dziękuję i zawsze mu dziękuję właśnie za to, jakim jest człowiekiem dla Dominika. Także To tak wspominaliśmy, to Golden Trail, no nie, kiedy zeszłoroczny finał Zeszłoroczny. Goldena. finał, oj, dużo nas kosztował. Bo wiadomo było, że musi się zmieścić w pewnym tam, na pewnym pułapie, żeby do tej 30 się zakwalifikować. I w efekcie był 30, ale potem jak oglądaliśmy te zdjęcia z mety, kiedy on leży, jakby już odchodził na drugi świat, gotowy do zapakowania, do trumny, to było. Dużo nas to kosztuje. Ja powiem, że takiego mojego zdrowia fizycznego, jest że takie zdjęcie, odchorowałam nie? to. To z tymi oczami gdzieś tam przewróconymi gałkami. Tak, ale pamiętam takie mistrzostwa Polski, z których Dominik wrócił, celował w złoto, miał srebro, pamiętasz? I przyjechał taki niezadowolony. Tyle było w nim takiego żalu, takiego rozgoryczenia, no nie? Nie wiem, że czy to była spała, były dwa takie jakoś tak mi to halowe utkwiło to chyba były. rzeczywiście, że myśmy tak psychologicznie do niego, no przecież gościu, jesteś, tak osiągnąłeś, nie, to było właśnie Tak. ten cel, który był i nieosiągnięty i to był ten taki To był dół psychiczny rzeczywiście wtedy, no nie? Dwa takie biegi były chyba w Spale na 2 kilometry, przez 2 lata pod rząd, o ile pamiętam, że miał srebro właśnie. Chociaż fajna atmosfera tam była w tej Spale i to były fajne zawody, ale to było to. I taki bieg jeden zwariowany gdzieś 2008 czy 2009 rok, Zamość, to też były chyba Mistrzostwa Polski w Przełajach i w pewnym momencie tam było straszne błoto na jakimś tam punkcie. 2013, jeżeli to był Anglia moja, to 13, dobra. 2013. Żona lepiej pamięta, kiedy się urodzili i wszystko, także... No i wtedy był gdzieś tam na jakimś punkcie trasy było straszne błoto i on wdepnął w to błoto i zostawił tam jednego buta, jednego kolca, biegał w kolcach wtedy, nie? Do biegu. I jeszcze miał ileś tam, bo to było na pętlach, ileś okrążeń tam było i on o tym jednym bucie dobiegł i był na 4. miejscu. Ta skarpetka długo była taka Tak, przechowywana. relikwia, to jest taka relikwia była domowa, nie? I to jeszcze był niezapomniany wypad, bo wtedy spalili im w Zamościu autobus na parkingu. Także Wiem, że troszeczkę
troszeczkę inny będzie wydźwięk najbardziej zapamiętanych zawodów. Nie, no to dopiero się rozkręcamy. Czekaj, się rozkręcamy. No, ale No. nie, takie chwile super. No to były oczywiście Mistrzostwa Polski w zeszłym roku, Szczawnica, 2 złote medale na wertykalu i potem na drugim biegu, na drugi dzień, no ZUK z tym rekordem trasy. Też ten wertykal chyba Baran ostatnio taki bardzo z fajnym wynikiem z Itrą, nie? To, że jeszcze Właściwie, takie... tak myślę, że no kurczę, wszystkie przeżywamy, no nie? Jak był w Stanach, jak biegł, jak wiedzieliśmy, że boryka się z tymi problemami takimi jelitowo-żołądkowymi. Widzieliśmy na starcie czasami wzrok Dominika. Te oczy dużo mówią. Mówię, oczy taborów to Czy są te po oczy prostu, mogą kłamać? po prostu są takie mówiące, że coś się dzieje. No to tak się, myślę, że towarzyszy. Tego dużo jest, więc Ja pamiętam jeszcze takie, to był mały memoriał Kusocińskiego, bo to był, też wtedy miał srebro, ale chyba Toruń to był, o ile pamiętam. Bardzo, bardzo wtedy jakoś tak pierwszy raz mu tak towarzyszyłem, chyba w takim dużym jakimś sukcesie i ten bieg zapamiętałem bardzo, bardzo dobrze. no, jak byliśmy w Innsbrucku na tych Mistrzostwach Świata, to widzieliśmy też no, Kamila, która mu zrobiła taką niesamowitą niespodziankę, że przyjechała do niego jadąc w nocy. Jak mu to dodało skrzydeł, jak uczestniczyliśmy, widzieliśmy ten bieg. No być na miejscu to jest mega, to jest super doświadczenie i widzieć i móc tak no, wykrzyczeć to imię, czy no po prostu być z nim tam, no nie? Być w tej atmosferze. To też inaczej rzeczywiście wygląda niż jak siedzimy tak i śledzimy, czy punkcik się przesuwa, czy nie. Ja jakbym miał wybrać 2, to pierwszy byłby jego pierwszy start z orzełkiem na piersi. To były Mistrzostwa Europy na Wyspach Kanaryjskich. Tak. Choć wtedy nie było tam jakiegoś sukcesu spektakularnego. Ale to marzenie, które się No, spełniło. a jego, drugi, bo to był taki bieg, to był taki start na przełamanie, to właśnie te Mistrzostwa Polski z podwójnym złotem z zeszłego roku, bo wtedy rzeczywiście mam wrażenie, że on tak dostał takiego powera też psychicznego, że taką wiarę w siebie, bo to też jest bardzo ważne. Stresują. Tak, to jest pytanie zamknięte, można powiedzieć tak. No Ale najbardziej ten rzeczywiście- Golden, finał No. Goldena zeszłoroczny, to był Tak. chyba taki, bo wiedzieliśmy, że ogromną presję czuje, wiedzieliśmy No. jak ciężki rok ma za sobą pod wieloma względami i osobistymi, i zawodowymi, i też zdrowotnymi, i treningowymi, jak wiele też to pieniędzy włożył, zainwestował. I gdyby mu wtedy na tym Goldenie nie poszło i gdyby wypadł poza tę 30, to myślę, że różnie by mogło być w tej generalce, a odetchnęliśmy Tak, wtedy. no tak. To też jest jego siła i z drugiej strony czasem właśnie w treningach tego już się teraz nauczył właśnie odpuszczać, nie? Ale to, że on nie odpuści. To jest wielka jego siła i uczy się tego, myślę, cały czas teraz w treningach właśnie słuchać organizmu, słuchać trenera, takiej cierpliwości, to co lubi trener Andrzej powtarzać i Dominik w ślad za nim w procesie. No ja myślę, że też no jakiś taki, jak to nazwę, status życiowy, no nie? I też rodzina, żona, to też jest ważne, no nie? Że jest ktoś obok, kto relacyjnie jest osobą najważniejszą, my tak zawsze uważamy, no nie? I w naszym małżeństwie. No i to też jest taki czynnik taki dodatkowy, mobilizujący, że trzeba się słuchać, no nie? Nawzajem. Nie się, w sensie ja sama siebie, tylko nawzajem być tak na siebie wyczulonym. No i czasami rzeczywiście przyjąć to, co ta osoba ma do powiedzenia. Tak nawiązując do tego, no właśnie o czym mówiłaś, to pogodzenie życia sportowego, życia rodzinnego, życia zawodowego, bo też zdajemy sobie sprawę, jakie to może rodzić napięcia właśnie w tym najbardziej podstawowym jego miejscu życia, nie? W rodzinie, w małżeństwie. I tu też no, podziwiamy nieraz Kamilę za tą jej cierpliwość, taką wyrozumiałość, to towarzyszenie mu, bo no, nie ma się bliższego przyjaciela niż żona, nie? Ostatecznie i to jest niesamowicie trudne na tym poziomie startów pogodzić to wszystko. Nie? Życie jest życiem, życie niesie niespodzianki i wymaga ogromnych kompromisów z jednej i z drugiej strony, niezależnie od tego, że oczywiście priorytety, autorytety i ważne rzeczy, jak są ustalone,
i to jest, i trzymamy się tego, no to jeszcze ta elastyczność, która jest bardzo potrzebna w relacji takiej rodzinnej, małżeńskiej, bo to jest number one w życiu po prostu. No i Wszystko może się gdzieś tam, moment może być koniec, coś może, a tu jesteśmy razem. To jest najważniejsze, po prostu. zawodnikiem na topie się jest kilkanaście lat, a całe życie to jest reszta, nie? Równie piękna i fascynująca. Znaczy potem jest co wspominać. A, Roller tak? coaster, nie? Do Dominika, no trudno, no tu powiem za niego, no nie, to znaczy sugerując się też wypowiedziami naszych różnych znajomych, naszej rodziny, którzy, no Dominik ma ogromne uznanie, jest, że tak powiem, nie tyle podziwiany, co wszyscy zastanawiają się, no i w sensie takim bardzo pozytywnym, jak sobie radzi z tym wszystkim, że potrafi ogarnąć właśnie i firmę, to jego zdyscyplinowanie, tą jego czasowość zawsze nas bawiła, jak Dominik mówi, będę 17:40, tu powiem tak, 46, no nie, to nas rozbawiało, no nie, że to tak, no, akuratnie wtedy. No to myślę, że dla niego to ta ogromna taka dyscyplina, organizacja czasu, no i w ogóle ogromny rozwój taki, no nie, to jest człowiek, który się rozwija, zawsze wtrącę tu, że był świetnym czytelnikiem, bardzo dużo czytał, jest i był oczytany i to też mu dało taką szerszą perspektywę takiego spojrzenia. I potem na sport, na wchodzenie w dziedzinę fizjoterapii szeroko rozumianej. Także myślę, że ten sport i ta zajawka wokół tego, no to tak szeroko rozumiany rozwój taki intelektualno-fizyczny i nie wiem jak to nazwać jeszcze. To zawsze tak myśmy też podziwiali, że on nie jest tylko zafiksowany na jednym, że bieganie i nie ma świata poza tym. On zawsze miał takie właśnie szerokie horyzonty i to jego czytanie. On w drugiej klasie podstawówki 3 razy przeczytał Władcę Pierścieni, tak. Także i potem pochłaniał książki Winnetou, potem byli Indianie, różne takie historie, nie? I też tak, co wniosło do naszego życia. Ja teraz mogę powiedzieć, że ta relacja się zmienia z wiekiem. Nie? Jak dziecko jest mniejsze, no to jest się opiekunem, ojcem jakimś takim bardziej kierującym, chociaż to też różnie bywało. Ale z wiekiem to po prostu to jest taka przyjaźń coraz bliższa i ja bardzo lubię z Dominikiem rozmawiać, bardzo lubię go słuchać w tych jego różnych podcastach. Mam taki swój ulubiony z Ewą Paciorek, bo to jest opowieść nie tylko o bieganiu, nie tylko o treningach, ale to jest też opowieść o życiu i tam jest, słuchałem chyba go ze 3 razy tego odcinka i lubię sobie do niego wracać, bo ja się w tym momencie mogę śmiało powiedzieć, że też no, ja się uczę od niego życia, jakiejś takiej mądrości. Dużo rozmawiamy też teraz na takim poziomie, że nie tylko ja mu coś tam doradzam, ja też od niego bardzo dużo biorę. Nie? On też patrzy na mnie, jest jakim dla mnie feedback i mam taki feedback też z jego strony teraz. I to zdanie, które ma na tatuażu na plecach, kiedy świat mówi poddaj się, nadzieja szepcze, spróbuj jeszcze raz. Nie? No to jest to. To go streszcza rzeczywiście chyba. Zobaczmy te listeczki, nie? Już się tak 2 dni się rozwijają. Myślę, że jeśli chodzi o moje życie jako syna, no zawsze mówiłam, że jestem dumna z naszych synów, obydwóch zresztą. Są kochani i teraz i ich żony i te relacje, które budują. No ja to zawsze tak pozostanę taką mamą, no nie? Zawsze mąż mówi, że jak przyjeżdżają synowie i tak chce się ich czymś obdarować, czy w ogóle ich rodziny, no to, że to jest ta forma wyładowania instynktu macierzyńskiego. Zawsze tak było, że człowiek no, chce tak coś z siebie dać. A tak w życiu też no, lubię słuchać Dominika i bardzo lubię sposób wysławiania się. Jestem dumna z tego, zawsze na to zwracałam uwagę, jak ktoś się wysławia, jaką ma dykcję, jak potrafi klarownie, jasno powiedzieć w prosty sposób o trudnych rzeczach i rzeczywiście on to ma. No to tak z punktu widzenia takiego trochę jako osoby też zajmującej się tym. Także pod tym względem podziwiam no tą wiedzę jego rzeczywiście, tą wiedzę, którą sam zdobywał tak mozolnie,
ta umiejętność jego łączenia różnych dziedzin, umiejętność właśnie połączenia, klarowny, jasny sposób wypowiedzenia tego, myślę, że to jest ogromny jego atut. Aktorski głos, który ma, zawsze mówiłam, że powinien go wykorzystywać. Jeszcze zawsze w kościele kiedyś, jak był lektorem, jak czytał czytania, to zawsze tak wybrzmiało bardzo mocno, miało taką moc, ten tembr głosu jego. No i w ogóle to, że jest taki konsekwentny, rzeczywiście. Czasami trudna konsekwencja dla otoczenia, myślę, dla mnie też czasami to było trudne. Momenty, kiedy trzeba było go tak wspierać, kiedy ocierał się, były takie momenty o jakąś, może nie tyle depresję, co taki bardzo mocny spadek takiej formy, psychiczno-fizycznej, kiedy była ta kontuzja. I pamiętam, nie wiem, czy Dominik też tak pamięta, jak nie mógł biegać, jak poszliśmy na taki 20-kilometrowy spacer po drugiej stronie, to nie w naszym lesie, w takim obcym lesie, ale niedaleko. I rzeczywiście jak te 20 kilometrów przegadanych takich rozmów. No. Także myślę, że to jest ta ogromna wartość dodana tego, że się ma takiego syna. A dorastał w rodzinie nauczycielskiej, bo my oboje jesteśmy z zawodu nauczycielami, to nie jest łatwe. Biegła ciągłe, a i tak biegła 40 Taki moment, w którym poczułem, że mogę stać się lepszym zawodnikiem dzięki temu, że wskoczę na jakiś kolejny poziom, uzyskam jakieś wsparcie, to był początek 2023 roku. Moment, w którym zaczęła się moja przygoda z Hoka Garmin Teamem i moment, w którym dostałem, ja sam to teraz odbieram, jedną z największych swoich szans w sporcie, którą zaoferował mi ktokolwiek, kiedykolwiek. Dlatego, że musicie wiedzieć, że pod koniec 2022 roku, w którym pierwszy raz reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach Europy, w których wygrałem kilka fajnych biegów, takiego roku, w którym wszedłem tak naprawdę poważnie w biegi górskie, miałem negocjacje z pewną marką i te negocjacje tak naprawdę wisiały na włosku, można powiedzieć, że szczegóły już były dogadane i dosłownie 30 grudnia 2022 roku dostałem informację, że jednak nic z tego nie będzie. Jak możecie się spodziewać, ten czas to już jest okres w roku, w którym niewiele da się zmienić i niewiele osób jest w stanie zaoferować wsparcie. Firmy zazwyczaj mają już dopięte budżety, plany na następny rok są już stworzone, więc miejsce dla kolejnego zawodnika w wielu teamach po prostu by się nie znalazło. Tutaj jednak Marcin Ścigalski, czyli szef, można powiedzieć, twórca i ojciec naszego Hoka Garmin Teamu, w momencie, w którym zaproponowałem mu rozmowę wspólną, chciałem do niego przyjechać, zgodził się na nią i szczerze powiem, od tego momentu zaczęła się nasza wspólna i bardzo owocna droga. To tutaj właśnie od Marcina dostałem, mam wrażenie, taki kredyt zaufania nie tylko jako zawodnik, ale też jako człowiek, który pasuje do naszego teamu, bo musicie wiedzieć, że Hoka Garmin Team to nie jest tylko zbiór świetnych zawodników. To jest przede wszystkim taka drużyna, która naprawdę nawzajem się wspiera i naprawdę bardzo mocno przeżywa swoje sukcesy, swoje porażki w trakcie spotkań teamowych. Jesteśmy trochę jak jedna taka wielka rodzina. Dlatego teraz chciałbym, żebyście poznali człowieka, który bardzo często nie pojawia się w ogóle na pierwszej linii, którego nie zobaczycie na podium, którego nie zobaczycie w mediach społecznościowych, takiego cichego właśnie twórcy, ojca naszego teamu, który tą atmosferę tak naprawdę zbudował. Przed Wami Marcin Ścigalski. Nie wiem, co z rękami robi. A co się robi z rękami? Ja lubię. No to gestykuluj. Dla mnie to jest, wiesz. naturalnie, ja też tak właśnie lubię się wypowiadać. Nazywam się Marcin Ścigalski. Jestem od wielu lat związany z produkcją soli do kąpieli bocheńskiej, leczniczej soli jodowo-bromowej. Jedną z moich pasji jest bieganie po górach. Aktualnie mam przerwę związaną z kontuzją, ale od 10 lat jako firma budujemy i tworzymy zespół biegaczy górskich
I myślę i mam nadzieję, że będzie to trwało jeszcze przez następne 10, 20, a może i nawet więcej lat. Na pewno przekłada się takie wsparcie na wyniki zawodników, dlatego że no, wiele im ułatwia. W Polsce biegi górskie jeszcze nie są w pełni profesjonalnym sportem. Duża grupa zawodników łączy starty w biegach z pracą zawodową. Czasami jest to praca bardziej, czasami mniej dochodowa, natomiast jakby koszty związane z uprawianiem tej dyscypliny wcale nie są takie małe. Więc jakby wszystko, co jest naokoło, czyli cały proces treningowy, czyli opieka fizjoterapeutyczna, czyli ciuchy, buty, obozy, wyjazdy, no po prostu to wszystko kosztuje. I myślę, że bez wsparcia do pewnego momentu, jeśli idzie o poziom sportowy, jesteś w stanie to sobie we własnym zakresie realizować. Natomiast od pewnego momentu no, już jest z tym trudno i wtedy pojawiają się osoby i potrzeby i firmy, które takiego wsparcia chętnie udzielają. Na szczęście są tacy i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Obserwując to, co się dzieje dookoła, dyscyplina staje się coraz bardziej rozpoznawalna, wyniki mamy coraz lepsze, zaczynamy się liczyć już nie tylko na arenie europejskiej, ale i ogólnie światowej, więc myślę, że idziemy wszyscy w dobrym kierunku. Tak, te 10 lat temu, no może nie będę romantyczny, ale 10 lat temu to było działanie takie troszeczkę marketingowe, dlatego że jako firma Salco wchodziliśmy jakby na rynek sportowy i postanowiliśmy znaleźć sobie taką dyscyplinę, w której tak maleńka firma z niewielkim potencjałem mimo wszystko będzie mogła się pokazać. I 10 lat temu te biegi górskie wyglądały tak, że zawodnicy wsparcie mieli w postaci ciuchów, w postaci jakichś tam zwrotów dojazdów, jakieś takie zupełnie proste rzeczy. I my wchodząc w to, budując team, no stać nas było na to, żeby tą grupkę 4-5 osób w ten sposób wesprzeć. I początek to był stricte potrzeby marketingowe, natomiast później dzięki doborowi tych osób, dzięki relacjom, dzięki temu, że sam zacząłem biegać, no to już się stworzyło bardziej taka grupa, no powiedzmy sobie rodzinna i wykraczająca znacznie szerzej niż sam sport. Także myślę, że to jest chyba dla mnie tutaj najważniejsze, że no, ja się cieszę nie tylko z sukcesów pod kątem sportowym, ale czasami sukcesem jest dobry humor, nie wiem, jakiś sukces w pracy, jakaś fajna relacja i do mnie to też trafia. I to jest taka radość no, szersza troszeczkę niż sam sport. Wiecie co, no, chyba może to nie jest dobrze, ale nie wiem czy sport, właśnie ludzie, właśnie relacje, właśnie to, jacy jesteście, właśnie to, że każdy jest inny, to, że coraz bardziej obserwuję z boku, jak to zaczyna działać nawet poza mną, że na początku ja byłem taką osobą spajającą to i generalnie beze mnie wiele się nie działo. Teraz ten team żyje jakby własnym życiem. I dla mnie to jest ogromna radość, że nawet gdyby z jakiegoś powodu mnie chwilę zabrakło, to będzie sobie dalej trwało, bo ludzie mają wzajemnie ze sobą relacje i to jest dla mnie największe szczęście. To zupełnie jak w rodzinie, no mam 4 dzieci, więc dla mnie super jest, jak one się dogadują, wspierają, pomagają sobie i to samo widzę w zespole i dla mnie to jest super. Myślę, że tak, natomiast pod warunkiem, że się jest człowiekiem, który jest młody, perspektywiczny, ma własną ogromną firmę, która przynosi mu ogromne dochody i w której nie musi się udzielać cały czas, tylko ma od wszystkiego ludzi. To jest takie oczywiście wyimaginowane, ale myślę, że jeżeli tak nie jest, jeżeli twoje życie składa się jak każdego z wielu klocków, to myślę, że takie wsparcie jest no, nieuniknione. Po prostu bez tego trudno przeskoczyć pewien poziom sportowy. Słuchajcie, ja wszystkich lubię, no inaczej nie ma w grupie osoby, ponieważ poniekąd ja decyduję, kto jest w tej grupie i nie zawsze jakby poziom sportowy jest tutaj kluczem doboru, więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby te relacje były takie szczere, żeby te relacje były prawdziwe. Ja zbieram nie tylko sportowe zwrotki od zawodników, często uczestniczę w jako osoba poniekąd z zewnątrz, czyli taka dla Was bezpieczna, bo można się wygadać i powiedzieć, co tam leży na wątrobie i to jest chyba najlepsze i najważniejsze dla mnie jest to, że ja nie mam w tym żadnego interesu.
I to jest dla mnie klucz, którego nie chcę nigdy zmieniać, że ja nie mam żadnej potrzeby, żeby zawodników do czegokolwiek wykorzystywać. Więc nie miałem problemu z tym, żeby moja firma się wycofała z sponsora tytularnego na rzecz marki, która więcej wniesie, więcej da zawodnikom. Więc jakby mamy stricte relacje ludzkie. I idea jest taka, żeby budować coś, co pozwoli Wam się rozwijać lepiej sportowo, co pozwoli Wam robić to łatwiej, no i iść do przodu. A ja mam z tego mega satysfakcję, po prostu mega. Wiesz co, no na pewno coś kliknęło, bo przyjechałeś do mnie osobiście. Na pewno nie bez znaczenia było to, że jesteś na miejscu, że masz gabinet 10 minut drogi od firmy, że jesteś osobą otwartą. Oczywiście zaczynam od rzeczy, które dla klubu są nieistotne, ale też jakby poziom sportowy, no nie ukrywam, że ma znaczenie, tak? Ale może nawet nie poziom sportowy wtedy, kiedy byłeś, ile Twoje aspiracje, ambicje, plany, czyli coś, w czym można pomóc. Bo jakby wziąć kogoś, kto jest na super topie i tylko po to, żeby się chwalić, że się ma najlepszego zawodnika, fajnie, ale to jest jakby domena dużych marek i dużych firm. Natomiast dla mnie największa radość jest taka, że po prostu wspólnie coś budujemy, że wspólnie idziemy do przodu, że pomimo tego, że są Twoje sukcesy, to ja tam po prostu gryzę paznokcie i obserwuję to, co się dzieje w czasie zawodów, obserwuję radość, obserwuję czasami porażki, czasami, no nie zawsze to jest sport, nie zawsze to jest sam sukces, więc tak, to, że usłyszałem od Ciebie, chcę być mistrzem i idę tą drogą, taki jest plan, to dla mnie tylko było otworzyć ręce i zapraszam do ekipy. Czy wiesz, no nie będę oryginalny, było dużo takich wydarzeń, natomiast dla mnie najważniejsze są takie momenty, kiedy albo dzieje się coś wyjątkowego, czyli to, co na przykład zrobiła w tamtym roku Martyna. To dla mnie było naprawdę, ja miałem być tam, niestety z powodów rodzinnych nie mogłem, więc tym bardziej przeżywałem to 10 razy więcej, bo będąc na miejscu jest łatwiej niż siedząc przy komputerze, gdzie raz zanika zasięg, raz jest. Więc to było dla mnie takie mocne, natomiast też strasznie przeżywam każdą metę, kiedy ja zajmuję się supportem. Kiedy jest sukces, albo nawet nie ma tego sukcesu, ale jest walka, jest, nie wiem, pot, łzy, krew i ja jestem na tym supporcie, to dla mnie to jest, każde zawody, naprawdę każde są no, niesamowitym przeżyciem. Natomiast to, co zdarzyło się w tamtym roku, co zrobiła Martyna i to, co mam nadzieję będzie kontynuowane przez kolejne lata i kolejnych zawodników, no to już jest taki duma bardziej, takie coś wow. Ale się podziało. Super. W zeszłym roku miałem tak, że tego typu jednostka odbiegałem chyba już ze 3 takie, więc byłem pewny, że spoko, nie? Że ogarnę. Jednak no szybko jest dosyć. Ja się tylko troszkę boję, że nas będzie ciężko, bo jest ciepło. To jest pierwszy trening w takiej pogodzie. Nie? No zobaczymy, jeżeli się dostosujemy. Zaczniemy sobie po 30 i będzie dobrze. Następny przełomowy, można powiedzieć, moment w mojej karierze sportowej to było uzyskanie takiego pierwszego, można powiedzieć, zewnętrznego, bardzo dużego wsparcia innej firmy. Tu historia zaczęła się w ten sposób, że Kuba, który zazwyczaj jest tu za kamerą i który tworzy dla Was te piękne kadry, wcześniej miał wielokrotnie okazję współpracować właśnie z firmą Joniec. Z firmą Joniec, która wywodzi się tutaj z Małopolski, z naszego regionu, z Tybarku dokładnie, więc jest położona w pięknym terenie, w górach, w Beskidzie Wyspowym. I pierwsze nasze rozmowy rozpoczęły się w wrześniu bądź w sierpniu 2024 roku. Pierwszy raz wtedy miałem okazję odwiedzić Mietka i Anię
czyli twórców, właścicieli na ten moment firmy Joniec i szczerze powiem, że od razu coś tak między nami, mam wrażenie, zagrało, kliknęło. Tutaj dostałem pierwsze od nich wsparcie, natomiast w tym roku są jednymi z moich głównych sponsorów tak naprawdę, umożliwiając mi skupienie się na tym sporcie na zupełnie innym, takim niedostępnym do tej pory dla mnie poziomie. Mogłem zredukować dzięki temu część obowiązków, skupić się nieco bardziej na regeneracji, a jednocześnie poznać osoby i poznać ludzi, którzy wnoszą nie tylko tą wartość taką materialną i to wsparcie materialne, które oczywiście jest potrzebne, ale też dodatkowe takie relacje związane z czerpaniem mądrości od ludzi, którzy naprawdę bardzo dużo w życiu przeszli i którzy są mega doświadczeni na polu zupełnie innym niż sportowe, ale jednak takim, które każdemu w życiu, można powiedzieć, pomaga. I dlatego jest to dla mnie jedna z takich szczególnych relacji, które nawiązałem w przeciągu tych ostatnich lat, w przeciągu tych ostatnich 2 lat tak naprawdę, ponieważ to była relacja, której tak naprawdę się nie spodziewałem. Tak jak wcześniej wspomniałem, że jako człowiek, który ma trochę problem z takim nawiązywaniem nowych kontaktów, nowych relacji, nie spodziewałem się, że będę w stanie wejść z kimś na taki poziom kontaktu i na taki poziom współpracy. Dlatego teraz chciałbym, żebyście poznali człowieka, który w tym roku wspiera mnie szczególnie, czyli Mieczysława Jońca. Posłuchajcie, co ma dla Was do powiedzenia. Ale jego też, no co, on się kryje za mną, a nie ja chciałem za nim. Dobra, okej. Myślę, że każdy człowiek jest tak skonstruowany, że sam samodzielnie niewiele zrobi, więc wsparcie czy to najbliższych, czy pracowników, czy zewnętrznych ludzi zupełnie z obcych, spoza tego środowiska zawsze pomaga. Wsparcie ludzi mądrych buduje Twoją mądrość. Ja zawsze uważam, że jest się mądry mądrością innych, więc tu o to chodzi, że to wsparcie, to pomaganie działa potem w drugą stronę. Ty też się uczysz. No ja trochę dawniej czynnie uprawiałem sport, między innymi judo, piłka, no to jak wiadomo, jak wszyscy młodzi chłopcy, no to nie wyobrażam sobie świata bez piłki. No potem zaczęła być działalność, coraz mniej czasu na zajęcia sportowe, czego bardzo żałuję, bo to jednak właśnie widać, że ten sport daje wiele, nie tylko jeżeli chodzi o jakieś takie sprawy życiowe, ale i też Twoje zdrowie i kontakty i wiele takich rzeczy naprawdę jest fajnych w sporcie, tylko że no niestety nie zawsze wyczynowym, bo wyczynowy czasem się wiąże z konsekwencjami zdrowotnymi i takimi, ale taka działalność sportowa na pewno każdemu daje bardzo dużo, tym bardziej, że według mnie dużo się to zmienia i świadomości dzisiaj ludzi. Już nie jest to, że gdzieś ktoś tam biega i uznają go za wariata, tylko ja nieraz patrzę w takich normalnie miejscach gdzieś zupełnie, gdzie by nie pomyślał i dawniej to by ludzie śmiali się z takiego człowieka, a on sobie biega i nie patrzy na nic, więc to jest ten plus tych zmian, tych czasów i podejścia. Wydaje nam się, że te tereny są ciekawe, są fajne. Wiele ludzi, których przyjeżdżało do nas jako kontrahentów, klientów, zawsze mówią, jakie tu są piękne tereny, więc wydaje mi się, że pokazanie tych terenów, przybliżenie tych terenów ludziom, a jeszcze poprzez właśnie taki sposób jak bieg i zebranie tych ludzi ma wiele takich walorów, bo jedno, gdzieś tam zawsze reklama firmy, rozpoznawalność firmy i też przyciągnięcie fajnych, młodych ludzi do czegoś takiego jak biegi górskie. Uważam, że to też jest fajna sprawa i coraz więcej ludzi też w to jest zaangażowanych. Trochę doświadczenie, bo kiedy zaczęliśmy tak naprawdę pierwsze takie nasze większe wsparcie to było w sportach motorowych i jednak ta rozpoznawalność firmy wzrosła. Widzimy, że to ma też wymierne efekty w firmie. To nie tylko to, że dawało mi na przykład założyć wtedy dużo frajdy, dużo fajnych przeżyć, spotkania z fajnymi ludźmi, ale też i to przynosiło efekty dla firmy. Tak samo teraz tutaj wsparcie w takiej postaci zwiększa rozpoznawalność firmy, markę firmy, podnosi prestiż tej firmy, a z drugiej strony też jest fajną rzeczą to, że skupiamy te działania na młodych ludziach, na ludziach często tutaj z tego naszego regionu, czyli wsparcie tego regionu, w którym jesteśmy, bo niestety w sporcie też jest taka sytuacja, że
wiele tych dyscyplin jest trochę kosztownych. Nie zawsze tych młodych ludzi stać na to, co by chcieli robić. Sport jeszcze jakoś nikomu chyba krzywdy, tak jak mówię, jeżeli wiadomo, jakby się przeciążyło, no to wiadomo, też mogą być konsekwencje, ale przy zdrowych, jakimś takim zdroworozsądkowym podejściu chyba nikomu krzywdy nie robi, a wręcz odwrotnie, zachęca ludzi do pasji, do zainteresowania, do fajnego przebywania na świeżym powietrzu z ludźmi, poznawania się wzajemnie i tak dalej. A przede wszystkim ja sam, jak mówię, jak trenowałem, to wiem, jak to kształtuje charakter człowieka. To jest naprawdę niesamowite, bo wydaje ci się, że czasem, że już nie masz sił, nie masz żadnych możliwości, a jednak musisz, nie? I to jest też fajne. I to też buduje ciebie i twoją psychikę w jakiś sposób taki do działania, do pozytywnego działania. Dominik działa, bo już mam parę kilo mniej. Więc to jest twoje działanie, to jest twój efekt, znaczy twój efekt, no bo tak naprawdę to dzięki tobie podszedłem w ten sposób, popatrzyłem na to wszystko, trochę mi wstyd, myślę, no kurczę, no muszę się wziąć za siebie i to jest to. No. Powiem ci, że to jest wyzwanie. Mocne wyzwanie. Nie powiem, że nie, ale mam daleką drogę do tego jeszcze, bo po prostu musiałbym się przełożyć, ale to jest naprawdę fajny, byłby fajny cel, bo zaliczenie takiego biegu, no to na pewno przyniosłoby mi same korzyści. Ja mówię o korzyściach zdrowotnych, a i pewnie frajdę. Ale pod jednym warunkiem, jak ty wystartujesz ze mną. Tak, ale nawet ostatni wyjazd, to co wspomniałeś, nawet ostatni wyjazd na Saharę, gdzie miałem obawy, no już trochę tych lat mam i miałem obawy, czy na przykład podołam fizycznie temu i pojechaliśmy, naprawdę było super i taka fajna radość i fajna frajda, że się dało radę, że było fajnie, że było super. Plus to, że też popatrzyliśmy na tych chłopaków, którzy biegną, na ich życie, na ich podejście i to, co było tam świetne, nie sukces za wszelką cenę, tylko sama radość z tego biegania, z tego co robimy, to naprawdę miało dla mnie, przynajmniej duże wrażenie zrobiło, że nie tylko uzyskać jakiś cel za wszelką cenę, nie. To wszystko, co jest obok i naprawdę jestem pełen szacunku do nich, i to mi się bardzo podoba, bo pójście do celu po trupach to znaczy nie mój styl i uważam, że to nie o to chodzi. I tutaj pójście drogą taką, gdzie można osiągnąć cel, ale przy tym jeszcze z jakąś kulturą, z jakimś takim fajnym podejściem, z szacunkiem wzajemnym do otoczenia, do ludzi, z którymi się jest, z którym się przebywa, to jest najważniejsze według mnie. Jeżeli masz co robić, masz co poprawiać, masz co robić, znaczy to jest fajne, bo wtedy wiesz, że jeszcze możesz coś robić, jeżeli nie masz pomysłu, nie masz żadnej inicjatywy jakiejś takiej, że aha, to jeszcze można zrobić, tam to można poprawić, to tam. Może to jest upierdliwe, może to jest Ale mam to samo, więc jestem się w stanie pod tym podpisać. No ale wiesz, ale w sporcie, no to na pewno Nie, to jest wymagana mentalność. To u nas nie może być tak, że właśnie, że tak, jesteśmy... że już osiągnąłem to i więcej już nie mogę nic więcej zrobić. Tak, a w takim momencie najczęściej u sportowców depresja przychodzi. Większość tych kobiet, jak zdobywały złoto, nie, na igrzyskach w Tokio z tej sztafety takiej mieszanej 4x400, to większość tam chyba dwie osoby z tej sztafety mówi, że rok później po tym osiągnięciu, no bo medal złoty, medal olimpijski to jest top wszystkiego, co można osiągnąć w sporcie. No i co dalej? I w depresję wpadali, mimo tego, że największy sukces życiowy. Ale jazda. I rok po tym generalnie taki zjazd emocjonalny, no bo już do czego dążyć tak naprawdę. Ale wiesz co, ale to co ty też mówisz, na przykład ja pamiętam, tak jak przed tym mówiłem na treningach, jak trenowaliśmy na judo, no to pompki czy jakieś tam takie różne jakieś ćwiczenia, no wydaje ci się, że już nie masz siły. Ale na poza czym była zasada taka, że jak ktoś nie zrobi, to za niego wszyscy muszą zrobić jeszcze dychę więcej, więc mobilizacja do tego była tak olbrzymia, że choć padałeś, ale wykrzesałeś takie siły jeszcze gdzieś tam z siebie, który byś w życiu nie wykrzesał w inny sposób, to cię dopingowało. Dlatego w sporcie i może w biznesie to pomaga, ale w życiu to czasami jest
No, upierdliwe. Opuszczać. Bardzo upierdliwe, no. Szczególnie dla otoczenia, nie? Bo tak dla osób, które to mają, to w sumie fajnie, no bo cały czas rzeczywiście jest do czego dążyć i za czym gonić, ale... Ale no, wiesz, bo to trzeba. co pytałeś nawet o to, czy Mietka zmobilizowało to, że pomagamy między innymi Tobie, wiesz, no to ostatnio zmobilizowało o tyle, że no powiedzmy, że tam posłuchał właśnie różnych takich artykułów, teraz sobie gdzieś tam, no nawet po drodze, czy gdzieś tam w domu trochę słucha o zdrowiu, o jedzeniu, o ruszaniu się, więc zaczął się ruszać bardziej. Bo to, co mnie często dziwiło właśnie, że Miela jest taki upierdliwy w firmie, nie? I taki dążący do celu i nie odpuszczający, a mówię, no a jeżeli chodzi o życie prywatne, zupełnie nie. Ale I czemu to się nie przekłada właśnie na to, żeby też tak. sobie powiedzieć, chcę ćwiczyć i będę A ćwiczyć. dziś mi to psycholog właśnie wyjaśniła, No, bo no. ja też jej mówiłem tam, że u mnie żona często narzeka, że na No przykład właśnie. jestem, że ja wszędzie jestem zorganizowany, nie? No ale jak przychodzi do spraw domowych, Tak, to właśnie. tutaj... Płyn do spryskiwaczy. Wtedy jest relaks. I tak dalej. I to właśnie, że to jest tak, że jeśli się ciśnie właśnie na tych wszystkich pozostałych aspektach, a nie przełoży się jakby tego takiego podejścia, że to trzeba zacząć myśleć jak zadanie o tym po prostu w domu, nie? Że to jest rzecz, która jest zadaniem, że ją też trzeba zrobić, a że to jest taka przestrzeń, w której zazwyczaj jest odpuszczenie, bo wiadomo, że to i tak się wybaczy, nie? Ale tutaj są czasami takie rzeczy, też tematy, że no jak się czegoś nie zrobi, no to, No, wiesz. to nie wybaczy, nie? Ale wydaje mi się, że też wiesz, w domu jesteś po to, żeby troszeczkę relaksu, trochę odpuścić tego wszystkiego, bo no nie możesz być ciągle spięty, Tak, ciągle prawda. na pełnych obrotach, ciągle tak, No. no, po prostu padniesz. No, taka nie ma chyba ludzi, którzy no, non-stop na obrotach pracują. Chociaż zdrowie to jest zadanie, no, No po prostu. właśnie, najważniejsze. Nie. Tak. Więc No, bez tego to... bez tego, tak. dokładnie. Dobra, no super, fajnie wyszło naprawdę. No Mam to, nadzieję. tak jak mówię, że jak będziemy mieć... Pytam, No, to ja tak. przy okazji Cię wykorzystam, bo wiesz co, czy masz jakieś szybkie ćwiczenie na ten... Wolicie tenisisty pewnie, nie? No, Zobacz, to jest taki punkt. O. Pokażę Ci. no, Tu no. i jeszcze, o tutaj, o właśnie to, dokładnie, nie? No woli jak cholera, no. Oj, jak cholera. I raz, 2 razy dziennie przynajmniej bierzesz sobie właśnie... Uciskać? Tak, w ten sposób, dokładnie w tym punkcie, wy tak rozmasowujesz takimi, tu gdzie najbardziej boli. Mhm. I to jest jeden z elementów. Ale to wygląda okej. Sport, jakim jest bieganie, szczególnie bieganie w górach, może się Wam wydawać dosyć samotny, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, te relacje z ludźmi wnoszą ten sport na kolejny poziom. I tu nie chodzi tylko o osoby, które często nas supportują w trakcie biegów. Tu nie chodzi tylko o osoby z tego najbliższego otoczenia, takie jak rodzina, a perspektywę Kamili chociażby mogliście poznać już w pierwszym odcinku. Jeśli chcecie wrócić do tego, to posłuchajcie, z jakimi wyzwaniami musi zmagać się też żona zawodnika. Osoby natomiast, które wnoszą też ten nasz sport na kolejny, jeszcze wyższy poziom, to często są inni zawodnicy, z którymi owszem, rywalizujemy, jesteśmy rywalami, jesteśmy na starcie, można powiedzieć, wrogami. Natomiast bardzo często w tym procesie treningowym wszyscy wspieramy się nawzajem. I dla mnie jedna z takich relacji też nadeszła, można powiedzieć, w sposób dosyć niespodziewany, ponieważ jednym z zawodników, którzy spędzają ze mną najwięcej czasu i z którym ja spędzam najwięcej czasu w ciągu roku, jest Rafał Matuszczak, czyli mistrz Polski z ubiegłego roku z Wielkiej Prechyby i jeden z lepszych zawodników w ogóle w historii polskiego trailu. Tak się złożyło, że Rafał po szkole średniej wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził 10 lat. Później spotkaliśmy się po 10 latach, można powiedzieć, ponieważ muszę tutaj zaznaczyć, że z Rafałem rywalizowałem jeszcze za czasów juniora młodszego. W 2011 roku pierwszy raz staliśmy razem na podium Mistrzostw Polski. Ja byłem wtedy trzeci, on był pierwszy na biegach przełajowych. Później przez długi czas nie mieliśmy kontaktu i na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku trafiliśmy do jednego pokoju.
Rafał mnie tutaj podpytywał, gdzie najlepiej przeprowadzić się właśnie do Polski pod różnymi kątami. Ja oczywiście poleciłem Kraków i tak się złożyło, że pod koniec 2023 roku Rafał przeprowadził się właśnie do Krakowa i od tego czasu, można powiedzieć, zaczęła się nasza głębsza relacja i nasze wsparcie siebie nawzajem, ponieważ ilość godzin, którą my spędzamy razem na treningach, ilość ciężkich momentów, które każdy z nas przeżywa, a dzięki temu tej drugiej osobie jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie więcej, nie rezygnować w momencie, w którym jest ciężko i po prostu podnosić swój poziom sportowy, jest naprawdę, naprawdę duża. Dlatego jest to dla mnie szczególnie istotne, że mam takiego zawodnika z tego poziomu światowego topu, z którym tak blisko mogę współpracować i dlatego przedstawiam Wam Rafała Matuszczaka. Cześć, ja jestem Rafał Matuszczak, kolega Dominika. Jak określić to pod względem wielu osób, mogę powiedzieć z mojej perspektywy. No z mojej perspektywy to jest bardziej rozwijające, bo jako biegacze trenujemy, chcemy być lepsi i bardzo często ciężko jest określić, czy to, co robimy, naprawdę sprawia, że stajemy się lepsi. No i teraz współpracując z inną osobą, możemy się troszeczkę porównać i możemy zobaczyć, w którą stronę zmierzamy. No ja osobiście uwielbiam biegać z innymi ludźmi, bo to też daje mi troszeczkę większą motywację. No i właśnie ten spokój taki, że jeżeli widzę, że idę przynajmniej w tą samą stronę, co ten mój sparring partner czy sparring partnerka, no to wiem, że robię dobrą robotę, nie zajeżdżam się. To jest też taki wyznacznik tego właśnie dla ludzi, którzy być może sami siebie trenują, że jeżeli widzę, że zaczynam odstawać, no to warto się zastanowić, może trenuję troszeczkę za mocno, więc dużo jest takich aspektów, na które warto spojrzeć trenując razem. No ja uważam, że jest dużo więcej plusów niż rzeczy, które są stresujące, ale to wydaje mi się sprawa indywidualna. Nie, zdecydowanie nie. I tutaj ja jestem mega szczęśliwy, że akurat mieszkam w Krakowie i że Ty też mieszkasz w Krakowie, bo no kurczę, na takim większym poziomie naprawdę jest ciężko znaleźć kogoś, kto jest w stanie wytrzymać nawet część treningu, a akurat my mamy tą komfortową sytuację, że ja kiedyś współpracowałem z trenerem Andrzejem Orłowskim, moja metodologia treningowa jest bardzo podobna do Twojej. No i fakt tego, że jesteśmy większość jednostek w stanie zrobić razem, no to no czego chcieć więcej, prawda? To jasne, że czuję satysfakcję. Mam nadzieję, że przekuję to w końcu na jakiś start, bo do tej pory to tylko razem trenujemy, a na każdym starcie, gdzie biegamy razem, to coś mi jest, albo kręcę kostkę, albo jestem chory. Ale na Prechybie będzie inaczej, więc jeżeli chodzi o samego siebie, to nie mam takich doświadczeń, bo też jestem zawodnikiem, który nie za bardzo się podpala patrząc na inne osoby. Ja z reguły, jeżeli chodzi o trening, chodzi o bieganie, to jestem raczej indywidualistą. Skupiam się na sobie i dużo większa szansa jest na to, że ja trening odpuszczę i go nie dokończę, nawet jeżeli ta druga osoba będzie w danym dniu lepsza, niż to, że będę próbował za wszelką cenę coś tam pokazać. No ale studiowałem w Stanach Zjednoczonych, biegałem w drużynie, ludzie różnie reagują na bieganie z innymi osobami i też doświadczyłem takiej sytuacji, gdzie jednak osoby, które za wszelką cenę na każdym treningu muszą pokazać, że są lepsze od innej osoby, no to z reguły nie prowadziło do niczego dobrego i ja się trzymam tego, że trzeba być indywidualistą w tym sporcie. Powiem tak, no, wydaje mi się, że do pewnego stopnia być może, ale no, też trzeba wziąć pod uwagę, że patrząc na ogół świata w ogóle, no bardzo ciężko jest znaleźć jednego takiego zawodnika, który zawsze trenuje sam i jest najlepszy. No, ktoś mi powie Kilian, ale może, ale no to jest rodzynek, prawda? Patrząc na ogół, jednak większość ludzi szuka sparring partnerów, szuka ludzi do biegania razem i z reguły teamy radzą sobie dużo lepiej niż osoby, które trenują indywidualnie. I wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że po pierwsze jesteśmy w stanie się kontrolować nawzajem, jesteśmy w stanie zobaczyć, kiedy przeginamy, a z drugiej strony no też jednak mimo wszystko się motywować, no bo ja sam wiem, że nawet się śmialiśmy przecież kilka dni temu, że ile było takich treningów, gdzie ja przychodzę i mówię, kurde, chyba nie skończę, bo źle się czuję, a ostatecznie i tak kończyliśmy ten trening razem, bo gdzieś tam jesteśmy się w stanie zmotywować, prawda?
Kurczę, no wydaje mi się wszędzie, gdzie potrzeba mocnego kopnięcia i takiej dynamiki, no to rozwalisz mnie w popiół. Wydaje mi się, że w takich dłuższych jednostkach jakieś ciągłe zmienność terenu, no to mogę sobie radzić troszkę lepiej, ale to jest specyfika dnia. Bo wyszedłem na takie krótkie podbiegi 50, co robiłem. Aha. I to był pierwszy dzień, kiedy było gorąco, tak ciepło. I się za ciepło ubrałem i ja się rozpuszczałem na tym treningu, ale pewnie dzięki temu też się dzisiaj troszkę lepiej czułem. Dobry trening. Ile żeśmy skończyli? 23? No ja miałem 22,5. No to 20. No tyle samo razem zaczęliśmy. No to wiesz, zależy kto kiedy guzik wciśnie. Oczywiście osób, które są zaangażowane w ten mój sport jest znacznie, znacznie więcej i osób, które należałoby tutaj wymienić jest ogromnie dużo. Tu wymieniłem te, które na ten moment grają największą rolę, jeśli chodzi o wsparcie tego rozwoju sportowego. Natomiast chciałbym jednak wyróżnić tutaj jeszcze jedną osobę, która najczęściej właśnie jest trochę też z tyłu tego wszystkiego, mianowicie osobę, która tutaj stoi, ponieważ dzięki temu panu, ja bym pana tutaj zaprosił, albo pan by się pokazał. I poznajcie tutaj, to jest właśnie Kuba, który tworzy dla was te wszystkie materiały, ale musicie też wiedzieć, że to dzięki temu człowiekowi trochę bardziej rozkręciła się moja przygoda z YouTube'em, moja przygoda w ogóle z nagrywaniem i zajawka do nagrywania, ale też to dzięki Kubie i jego relacjom właśnie chociażby z firmą Joniec mogłem uzyskać takie wsparcie. Także stary, naprawdę jesteś jedną z osób, która przyczynia się do mojego rozwoju sportowego, a dla was też tworzy właśnie wszystkie te piękne kadry, dlatego ja proponuję, zostawmy wszyscy łapkę w górę w komentarzach dla Kuby i szanujmy jego pracę, bo gość robi mega robotę. Dzięki wielkie. Nie no, stary, wiesz, z mojej perspektywy to jest tak, że ty ciśniesz taką zajawę i sam potrafisz zainspirować do tego wszystkiego i mnie poniekąd też zainspirować do tego, żeby być w tym wszystkim, nie? Tak jak kiedyś zagadałem do ciebie właśnie, żebyśmy zrobili coś fajnego, bo sam potrzebowałem takiego właśnie bodźca zajawkowego. No i to był po prostu strzał w dziesiątkę, nie? Że my się po prostu spotkaliśmy jako dwaj twórcy czegoś, co teraz można powiedzieć, że jest takim naszym wspólnym czymś w drodze do jakiegoś celu, który jest oczywiście bardziej twój, ale z którym po prostu ja mam niesamowite relacje i po prostu cieszę się, że mogę być po prostu częścią w tym wszystkim. Super. Także pełne wsparcie ode mnie. Lajka sobie możecie mojego odpuścić, ale wbijcie na Instagrama, czy tam zasubskrybujcie Dominika, bo naprawdę materiały, które tworzy jako sam merytoryczne, jeśli chodzi o zdrowie, regenerację, biegi, porady, no to jest po prostu coś, co jest bardzo niedocenione, jeśli chodzi o polską scenę, centralnie YouTube'ową, jeśli pod tym kątem patrząc. I uważam, że to będzie najlepsze poświęcone kilka sekund, żeby zostać na chwilę u Dominika, zapoznać się troszeczkę z tymi jego materiałami, no i oczywiście polecać dalej, no i tyle. Nie? Super. Słuchajcie, muszę się do czegoś przyznać w trakcie tego dnia nagraniowego, w którym dosłownie można powiedzieć biegaliśmy z miejsca na miejsce, ponieważ cały ten materiał został nagrany w jeden dzień. Zapomniałem wspomnieć o tej jednej z najważniejszych osób, która wyciągnęła mnie na najwyższy poziom. Materiał z tą osobą nagrywaliśmy na Teneryfie, ponieważ mieszkamy dosyć daleko od siebie. A kim ona jest? Oczywiście trener Andrzej Orłowski. Trener przyjął mnie pod swoje skrzydła pod koniec 2022 roku i muszę wam powiedzieć, że nie od razu zgodził się na tą współpracę. To nie była taka automatyczna sprawa, co też mi się spodobało, że w pewien sposób mocno się od razu w to zaangażował i dało mi też takie poczucie, że to, co robię, jest robione na poważnie. Od razu właściwie można powiedzieć, znaleźliśmy wspólny język, z trenerem dogaduję się świetnie, ufam mu w każdej kwestii, widzę, że nasza współpraca prowadzi do tego długofalowego rozwoju, na czym też dosyć mocno mi zależało. Trener jednocześnie jest osobą bardzo profesjonalną, cały czas rozwijającą się w swoim fachu
i potrafi też bardzo mocno wyczuć zawodnika pod kątem jego takich pewnych deficytów psychicznych. To dzięki niemu między innymi rozpocząłem też współpracę z psychologiem sportu. To dzięki niemu zwróciłem uwagę bardziej na profesjonalizację tego swojego codziennego życia i tak naprawdę dzięki niemu osiągam coraz to wyższe moje cele, ale też możliwości mojego organizmu. Przed Wami trener Andrzej Orłowski. No myślę, że to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, żeby mówić o zaufaniu i możliwości trafnego przeprowadzenia całego procesu treningowego. Powiedzmy, może inaczej wygląda to na przestrzeni lat prowadzenia zawodnika. Tak samo inaczej wygląda, jeżeli byśmy pracowali z zawodnikiem młodym, nie? No to wiemy, że tutaj to obdarzenie zaufaniem i ta cała sterowność jest w dużej mierze po stronie trenera. A z perspektywy pracy z zawodnikiem na wysokim poziomie czy z zawodnikiem zaawansowanym, no to tutaj wiemy, że ta relacja powinna być po pierwsze zdrowa, po drugie bardzo szczera, po trzecie nie możemy bać się trudnych rzeczy. Musimy rozmawiać o wszystkim, tym co wychodzi, co nie wychodzi, żeby nie budować sobie takiego stresu emocjonalnego, żeby nie budować sobie pewnych nieporozumień, bo jednak wszystkim nam zależy na realizacji pewnych celów i założeń treningowych, a przez to na osiąganiu coraz lepszych efektów. No i ta relacja, oczywiście obdarzona pewnymi emocjami i takim przyzwyczajeniem się do siebie jest bardzo ważna, zwłaszcza w tych aspektach, które tyczą i przekładają się na możliwości rywalizacyjne i na możliwości kontynuowania wysiłku na bardzo wysokim poziomie. Najtrudniejsze z mojej perspektywy, co może wynika też z kwestii charakterologicznych, umiejętność znalezienia dystansu do angażowania się emocjonalnie w tą pracę, bo jednak przeżywa się to wszystko, co się dzieje, jest się z zawodnikiem na dobre i na złe. No i osobiście mam trochę problem taki z dystansowaniem się, jeżeli chodzi o przeżywanie tego wszystkiego, co się dzieje, jeżeli chodzi o to, co wychodzi, czy nie wychodzi. Patrząc z 30 lat pracy i setek zawodników, z którymi miałem przyjemność pracować, to jest to ogromne znaczenie, bo trudno nie powiedzieć, że kłótnia domowa z żoną, z chłopakiem, z dziewczyną nie ma wpływu na to, co się dzieje. Jakiekolwiek rzeczy, które nas dotykają życiowo, nie zostawimy wychodząc na trening, one będą z nami. Zwłaszcza trening indywidualny powoduje, że musimy te pewne rzeczy gdzieś tam przetrawić. One są z nami i często to bieganie to jest takie przemyślenie tego wszystkiego, co się dzieje. No i nie pozostaje to obojętne i bez znaczenia na realizację procesu i na realizację założeń i być może w sytuacjach skrajnych warto zmienić jednostkę treningową lub zrobić przesunięcie, bo zawodnik jest tak przebodźcowany w tym układzie, jeżeli chodzi o układ nerwowy i o tą strefę psychofizyczną, że ta tylko sama fizyczność jest, myślę, że nie do okiełznania i wszystkie założenia, które moglibyśmy mieć na papierze do zrealizowania nawet po dniu wczorajszym, są nie do udźwignięcia. Oczywiście sport jest indywidualny, ale ci wszyscy, którzy nas otaczają, mają bezpośredni wpływ na nas. To jest pierwsza rzecz chyba, a po drugie, każdy sport wiąże się z emocjami i z upadkami i powstawaniem. Jest to naturalna część procesu. I ci ludzie są dla nas z jednej strony wsparciem, z drugiej strony elementami w naszej układanki drogi na szczyt. I myślę, że właśnie nie da się pozostać samotnikiem, bo mimo sportu indywidualnego to wszystko, co nas otacza, łącznie z fanami, z kibicami, z rodziną, z trenerami, z całym zapleczem, ze sponsorami, to jest rzecz, która nas buduje i jak gdyby te relacje są częścią tego całego procesu i nie można tylko skupiać się na tym, że to jest zawodnik jako worek kartofli, bo jednak jesteśmy ludźmi o różnych charakterach, ludźmi o różnych emocjach i nie przestawiamy się z tej strony bieżni na tą stronę bieżni, bo to jest tyle i tyle czasu i taka jednostka. To wykonuje człowiek, który ma swój określony bagaż doświadczeń, bagaż emocji, bagaż różnych obciążeń, nie tylko życiowych, ale również sportowych i pewnych takich różnych swoich dysfunkcji, choćby nawet fizycznych, wynikających z przeżytego swojego życia i tego, co doświadczył przez ten okres. Także tutaj myślę, że mimo, że to jest sport indywidualny, to jest sport ludzi
i niezależnie od ich poziomu, to wszystko, co ich otacza i ci wszyscy ludzie, którzy są dookoła, jeżeli stworzą przyjazną atmosferę i dobre warunki, no to myślę, że to jest takie 50/50 i to jest teamwork. No, jest tego tak dużo, że jest dużo takich rzeczy, które po wielu latach, jeżeli zawodnik, z którym pracowałem 20 lat temu, częstokroć się odezwie i powie dobre słowo, no, którym, no, ja to nazywam, to jedno słowo dziękuję, rekompensuje Ci wszystko, co się wydarzyło. Jeżeli powie, że to, co robiłeś, miało na niego pozytywny wpływ i było jakimś krokiem w jego rozwoju, to jest to, co mi wystarczy i dla takich chwil generalnie. Oczywiście, że posiadam. Chciałbym wychować olimpijczyka. I mam nadzieję, że jak Trey wejdzie na Igrzyska Olimpijskie w Brisbane, czego sobie życzymy, to będę robił wszystko, żeby do tego momentu doprowadzić do tego sukcesu. Wszystkie te relacje, można by powiedzieć, że są dla mnie trochę, nie tyle, że z przypadku, ale wynikające z jakiegoś splotu różnych zdarzeń, które nie do końca często są moją zasługą, takie mam wrażenie, ale ludzie, których spotkałem do tej pory na tej drodze, których cały czas poznaję i którzy są ze mną w tym wszystkim, są ogromną wartością wszystkiego tego, co tworzę na co dzień, co robię na co dzień i do czego dążę. Dlatego też wszystkim, nawet których z imienia i nazwiska tutaj nie wymieniłem, a wszystkim, którzy przyłożyli się i włożyli tą cegiełkę do mojego rozwoju sportowego, serdeczne dzięki. Wiedzcie, że zawsze wysyłam dobre intencje w kierunku tych osób, stojąc na starcie i dobiegając na metę w momencie, w którym celebruję swoje sukcesy czy też porażki. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczyniają i jeśli miałbym wyciągnąć jakąś lekcję z tych wszystkich rzeczy i z tych wszystkich relacji, które mam i które są moim udziałem, to to, że dobrych ludzi można spotkać naprawdę na bardzo wielu momentach i wielu rozdrożach swojego życia i czasem po prostu trzeba się otworzyć na te dodatkowe relacje, pomimo nawet swoich własnych ograniczeń, co też staram się robić. I tutaj dziękuję również Wam, widzom, którzy są ze mną cały czas w tej drodze do mojej perfekcji, ale też po prostu, którzy obserwują tą drogę, ponieważ pamiętajcie, że to nie sam sukces, tak jak wcześniej Mietek powiedział, ale sama też ta droga do celu jest ogromną wartością sama w sobie i do tego też dążymy właśnie, żeby ta droga, ten proces był dla nas czymś, co rozwija nas nie tylko jako sportowców, ale też jako ludzi. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że poznaliście lepiej trochę wszystkie te osoby z mojego otoczenia i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach.